Cześć, witajcie na kanale Brickart.pl, a dzisiaj będę miał przyjemność zaprezentować Wam mojego najnowszego mocka, czyli Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe to amerykańska sieć barów i restauracji założona w 1971 roku. No i cały pomysł polega na tym, że w tych barach, w tych knajpach znajdziemy różnego rodzaju pamiątki, głównie rockowe. Są to na przykład jakieś gitary, stroje, gdzieś tam jakieś płyty winylowe i różnego rodzaju inne pamiątki. Wisi to wszystko zazwyczaj na ścianie. My możemy sobie w tym czasie konsumować jakiś posiłek, czy też uraczyć się złocistym napojem. No i tych knajp na całym świecie jest mnóstwo. W Polsce są 4. Pierwsza powstała w Londynie w 1971 roku, istnieje do dzisiaj. Ponadto w Londynie już otwarły się kolejne 2 knajpy. No a ja jestem fanem tych oto placówek. Ze względu na to, że w różnych podróżach z moją żoną często bywamy właśnie w tych knajpach, postanowiłem zrobić swoją wersję Hard Rock Cafe, no i mieścić ją w Lego mieście. Nie jest to żadna konkretna replika żadnego budynku istniejącego, jest to po prostu mój taki oto wymysł. No i jeśli ktoś nigdy z Was nie był w Hard Rock Cafe, to mogę Wam tylko podpowiedzieć, że zazwyczaj przed tą knajpą znajduje się duża czerwona gitara. Dobrym przykładem może być akurat Warszawa, mamy taki lokal w Złotych Tarasach, no i znajduje się tam bardzo duża czerwona gitara, której w zasadzie nie można przeoczyć. Ja postanowiłem moją umieścić nad wejściem. No a teraz Wam już pokażę, co tutaj się dzieje w tym samym mocku, bo dość tego gadania. Oczywiście mamy tak, na wstępie mamy wejście, mamy napis cafe, czyli wejście do baru, bo jeśli też oczywiście nie wiecie, to w tych knajpach zazwyczaj jest też jakiś sklep z pamiątkami i ten znajduje się tutaj po lewej, jest taki napis shop. Za chwilę zajrzymy do środka, jeszcze Wam poopowiadam, co tutaj jest od zewnątrz. Od zewnątrz mamy bar Hard Rock Cafe, czyli taki jasno-pomarańczowy z bordowym kolorem. To są główne barwy właśnie tegoż lokalu. Przed wejściem mamy siedzenia, które też dosyć często znajdują się właśnie przed tym lokalem. No i mamy jeszcze duże witryny wykończone w kolorze złotym. No i sporo zieleni zwisającej nam tutaj z okien. Są też flagi, no ale do tego wszystkiego zaraz przejdziemy. Ja Wam teraz może otworzę ten budynek i popatrzymy na parter. Na parterze oczywiście musiał znaleźć się bar. Mamy też barmana, mamy też cały barek właśnie za tym barmanem na ścianie. Mamy tutaj całą kolekcję różnego rodzaju alkoholi, mamy kasę. No i przy tym barze siedzi para, która jest taką reprezentacją mnie i mojej żony, bo my zazwyczaj właśnie siadamy sobie przy barze, popijając złocisty napój. Oprócz tego po lewej widać właśnie ten sklep, o którym Wam już wspomniałem. Możemy tutaj kupić różnego rodzaju pamiątki, koszulki, kubki, jakieś różnego rodzaju bandany i tak dalej. Mamy też taką mini kasę i pani, która tutaj obsługuje klientów. W samym tym dolnym pomieszczeniu mamy jeszcze 2 kanapy pod oknem ze stolikiem. No i jest też już pierwsza pamiątka, jest to biała gitara, nie wiem czyja, może Elvisa Presleya. Jest też jakiś album i 2 złote płyty po prawej i po lewej. Tak to wszystko się tutaj na dole prezentuje. Za barem mamy jeszcze oczywiście różnego rodzaju lodówki, zlewozmywak i tak dalej. Dobra, możemy przejść na kolejne piętro. Na pierwszym piętrze odbywa się koncert. Mamy tutaj zespół 3-osobowy. Pani gra na gitarze, do tego śpiewa. Jest też kolega z saksofonem. No i perkusista. To wszystko na takiej scenie w kolorze czarnym. Do tego mamy mini widownię, mamy dosłownie 2 klientów tutaj siedzących przy stolikach, no i przy kuflach, niestety akurat pustych. Możemy jeszcze tutaj zauważyć kilka pamiątek znowu na ścianach, jest kwiatek w rogu, jest też podobna kanapa jak na dole. No jest też tutaj gitara,
I jest też znowu kilka różnych okładek albumów na ścianach. Do tego mamy jeszcze kolejną gitarę pamiątkę w gablocie, złotą płytę, jakiś podpis. Jest też poręcz, wejście tutaj, ta klatka schodowa i są też oczywiście schody, które prowadzą na kolejne piętro, gdzie już teraz zaglądamy. Na drugim piętrze zbyt wiele się nie dzieje, mamy za to znowu sporo pamiątek, mamy sporo stolików, większość z nich jest pusta, no ale mamy też dwóch tutaj naszych koleżków siedzących, rozmawiających na czerwonych kanapach. Koło nich jest saksofon na ścianie. Do tego za nimi sporo jest różnego rodzaju znowu albumów, płyt i tak dalej. No a w centrum jest tutaj gablota, jest tam jakiś srebrny mikrofon, płyta jedna, druga, no i jakiś tutaj podpis. Do tego mamy kolejną gablotę z taką oto czerwoną gitarą, do tego też jakaś gwiazdka i tak dalej do dekoracji. To wszystko się zamyka taką oto szybą. No i oprócz tego na tym piętrze mamy oczywiście jeszcze toaletę, no bo jakżeżby knajpa bez toalety. Możecie tutaj zobaczyć teraz w środku, jak to wygląda. Tak wygląda toaleta. Są też drzwiczki. No są tutaj też drzwi wejściowe. No jest jakaś umywalka, bidet i tak dalej. Dobra, zajrzyjmy teraz na dach i pooglądamy jeszcze ten budynek od zewnątrz. Na dachu niestety niezbyt wiele się dzieje. Mamy tylko jakieś dwa kominy wentylacyjne. Do tego jeszcze tutaj znowu jakaś kolejna wentylacja. No i jest do tego jeszcze zwykły komin. Niestety w środku nie ma kominka, czyli jest to taka w zasadzie imitacja. No ale to tyle. Teraz zmienię kadr i zobaczymy jeszcze budynek od zewnątrz. Nie pokazałem Wam jeszcze, jak ten budynek wygląda od tyłu i z boku, no bo niestety tutaj zbyt ciekawie nie jest. Tak to wszystko wygląda. Użyłem tutaj różnokolorowych brików ze studami z przodu, po prostu bo ich nie widać, a tego też nie będzie widać, bo to będzie zasłonięte kolejnymi budynkami. No i to chyba wszystko, co chciałem Wam powiedzieć o tym budynku. Zostawiam Was jeszcze z paroma fotkami na sam koniec. No i napiszcie oczywiście w komentarzach, co myślicie. Cześć!